ma możliwość uczestniczenia w takich negocjacjach jednej ze spółek Skarbu Państwa, która wykonując covidowe polecenie prezesa Rady Ministrów, pana premiera, zakupiła dużo sprzętu ochrony indywidualnej, maseczki, respiratory, jakieś tam wszystkie te rzeczy i przepisy mówią, że kancelaria premiera powinna zrefundować wydatek. To są dosyć poważne sumy pieniędzy. I rzeczywiście zastanawiamy się teraz, kancelaria premiera negocjując tą umowę o refundacji, twierdzi, że no tak, ale to może te maski to może były nie do końca takie idealne, albo może nie do końca takie w ogóle doskonałe, a w ogóle to może one były za drogie. Wtedy jak żeście je kupowali w marcu albo w kwietniu 2020 roku, czyli jak się zaczynał ten słynny COVID, no i dzisiaj my to może mamy inaczej. I wtedy rzeczywiście argumentacja tej spółki Skarbu Państwa jest bardzo ciekawa, bo właśnie dotyczy interesu społecznego. I otworzono stenogramy z Senatu tym razem, gdzie przedstawiciel rządu, uzasadniając treść tego przepisu o rekompensacie, powiedział: nieważne, czy to są dobre maski, czy złe maski, czy jakiś tam dobry sprzęt, czy niedobry sprzęt. Było wykonane polecenie premiera, należy zwrócić pieniądze. Kropka. Po to jest ten przepis. Czyli taki był interes społeczny wtedy, że mieliście działać szybko, nie mieliście się zastanawiać, czy macie działać wolno, czy macie szukać. Dodam tylko, że w tym samym czasie, nie wiem, czy Państwo zaobserwowali taką rzecz, jak przyleciał ten słynny Antonow chyba z tym całym sprzętem, to w tym samym czasie rząd Kanady zamówił 2 takie duże samoloty, co prawda nie te Antonowe, ale też takie duże, ze całym sprzętem medycznym do Kanady. I nie wiem, czy Państwo słyszeli, że one przyleciały puste do Kanady. Okradli ich na lotnisku w Chinach po prostu. Więc to były mniej więcej takie sytuacje, a tutaj przywieźli. Tak a propos tych maseczek, to się okazuje, że teraz eksperci twierdzą, że one wcale nie są złe, że są dobre. Tylko, że problem polegał na tym, że one nie miały certyfikatu europejskiego. No bo chiński sprzęt nie może mieć certyfikatu europejskiego, tylko normę miał chińską. I ta norma chińska jest inaczej badana niż norma europejska. I teraz się gdzieś to tam wyjaśnia na poziomie ekspertów medycznych, że to rzeczywiście, mimo że to nie ma certyfikatu europejskiego, to właściwie to odpowiada tym normom, o które chodziło. Ale zamieszanie, jak Państwo pewnie słyszeli, było dosyć duże, bo prasa się rozpisywała dość szeroko, że są w ogóle jakieś podróbki, nie wiadomo co. No i w tym tle rzeczywiście chodzi o ten interes społeczny. Co było w interesie społecznym? Zdobyć jak najszybciej sprzęt, jak najwięcej, żeby zabezpieczyć. Zresztą ten sam sprzęt teraz rząd brytyjski chce podobno kupić. Tym razem od naszego rządu, a nasz rząd się podobno zastanawia, czy mu sprzedać, skoro mamy tyle zachorowań. Czy jednak nie podtrzymać, więc to są poważne tematy strategiczne do zastanawiania, ale rzeczywiście w interesie społecznym i to zostało podkreślone właśnie w stenogramie z Senatu na pytanie jednego z senatorów, przedstawiciel Rady Ministrów wyraźnie określał, jaka jest idea tego przepisu. I ta idea tego przepisu to jest właśnie zaszyfrowany interes społeczny, który bardzo łatwo dzisiaj przy instrumentach informatycznych można sobie odszyfrowywać. I do tego Państwa zachęcam, czyli badać, czy organ spełnia przepis, a co ważniejsze, czy jest zgodny z interesem społecznym. I jaki jest interes społeczny? Co ustawodawca chciał osiągnąć, tworząc dany przepis? Po co te przepisy są? Bo muszą być zawsze te 2 przesłanki spełnione, żeby decyzja była prawidłowa i żeby nie była obarczona istotnym błędem. Naruszenie artykułu 7 jest bardzo istotnym błędem. To jest dużo bardziej istotny błąd niż artykuł, czyli złamanie praworządności albo złamanie zasady interesu społecznego, czy dbania o niesprzeczności z interesem społecznym jest istotnym błędem w decyzji administracyjnej.